Cześć! Tym razem chciałbym zaprezentować Wam niezwykle ciekawą wersję Cupry Born w specyfikacji VZ. To oznaczenie jest zarezerwowane dla najbardziej sportowych wersji danego modelu. Born VZ jest dostępny na polskim rynku od trzeciego kwartału zeszłego roku. Zapraszam na test. Nasz samochód jest w kolorze Dark Forest, czyli jest to taka głęboka zieleń, dostępna tylko w wersji VZ w opcji za niecałe 1200 zł. Moim zdaniem stylistyka jest bardzo ciekawa. Fajnie prezentuje się pod logo na masce napis Cupra. A do tego mamy ładnie wykonane wloty powietrza. Charakterystyczne są reflektory, a ostre linie nadają nadwoziu sportowej sylwetki. Długość auta wynosi około 432 cm, szerokość około 181 cm, wysokość 154 cm, a rozstaw osi to ścisła czołówka w tym segmencie i jest to około 277 cm. Dla porównania, Golf 8 generacji ma krótszy rozstaw osi aż o 13 cm. Prześwit jest z kolei standardowy i wynosi 14,5 cm. W naszym samochodzie mamy standardowe 20-calowe felgi, ale zwróćcie uwagę, jak są one ładnie wykończone nakładkami aerodynamicznymi 3D z takimi miedzianymi dodatkami. Kolejnym efektownym smaczkiem stylistycznym są lekko stojące boczne progi, które są ciekawie wyprofilowane. Bardzo podobają mi się te sportowe akcenty w Cupra Born i muszę Wam powiedzieć, że na ulicy część osób zwraca na ten samochód uwagę. Z kolei słupek C ma taką trójwymiarową powierzchnię, która może na pierwszy rzut oka stwarzać wrażenie, że jest wykonana z karbonu. Po prawej stronie jest też gniazdo ładowania, a samochód można ładować bardzo szybko, natomiast o szczegółach powiem później. Napis Born pojawia się tylko na lampach tylnych. Nad tylną szybą mamy duży spoiler, a na tylnej klapie charakterystyczne ciemno chromowane emblematy Cupra i VZ. Na koniec zwraca uwagę dyfuzor. Trzeba przyznać, że detali podkreślających sportowy styl nie brakuje. Mi ta stylistyka bardzo się podoba, ale jestem ciekawy Waszego zdania. Za chwilę omówimy osiągi oraz napęd, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Bardzo zależy mi na Twojej aktywności. Każdy like, komentarz, udostępnienie pomaga mi w pozyskaniu ciekawych samochodów do testów, które chciałem dla Ciebie wykonać. Możesz też wspierać kanał, szczegóły w opisie lub po kliknięciu przycisku pod filmem. Z góry dziękuję. Sprawdźmy w takim razie, co mamy pod maską. Nie znajdziemy tutaj silnika, bo silnik znajduje się w okolicach tylnej osi. To rozwiązanie oferuje lepszy rozkład masy, co przekłada się na poprawę właściwości jezdnych i komfort jazdy, a dodatkowo bardziej pasuje do tego sportowego samochodu. Znajdziemy tutaj za to zbiornik z płynem chłodzącym, zbiornik z płynem do spryskiwaczy, elementy układu hamulcowego, klimatyzacji i moduły elektroniki sterującej. Cupra Born VZ ma aż 326 koni mechanicznych. Moment obrotowy wynosi, uwaga, 545 Nm i jest dostępny od startu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h według producenta to 5,6 sekundy. Mój test potwierdził te dane, a nawet udało mi się je delikatnie poprawić, bo wyszło mi dokładnie 5,55 sekundy do 100 km. Jeśli interesują Cię czasy przyspieszeń w innych zakresach oraz jak wypada elastyczność, w prawym górnym rogu wyświetli się teraz odnośnik do filmu Shorts.
a ja właśnie podłączyłem samochód do ładowania. Pojemność akumulatora netto wynosi 79 kWh. Cupra Born VZ można ładować maksymalnie prądem do 170 kW, co w tym segmencie można uznać za bardzo dobry wynik. Jeśli mamy do dyspozycji prąd o maksymalnej mocy, to od poziomu 10 do 80% pojemności akumulatora ładowanie trwa zaledwie 30 minut. Zaraz sprawdzimy, ile czasu zajmie mi naładowanie od poziomu 27 do 90%. Niestety ładowarka nie ma tak dużej mocy, ale i tak ładuje w tym momencie prądem około 130 kW. W moim przypadku naładowanie do 90% zajęło zaledwie 29 minut, co daje teoretyczny zasięg 460 km. W praktyce w moim przypadku na drodze ekspresowej, korzystając z maksymalnych dozwolonych prędkości na odcinku 94 km, zużycie prądu wyszło mi na poziomie 24,2 kWh na 100 km. W takich warunkach możemy liczyć na zasięg około 300 km. Oczywiście zmniejszając trochę prędkość, wydłużymy zasięg. Testowałem też zużycie prądu w trybie miejskim, normalnie jeżdżąc, bez oszczędzania energii. W ciągu kilku dni zrobiłem łącznie 220 km i zużycie prądu wyszło mi 18,5 kWh na 100 km, co daje praktyczny zasięg w okolicach 400 km. Czas teraz sprawdzić, jak wygląda wnętrze Cupry. Jestem już właśnie na tylnym siedzeniu. Zacznijmy od boku drzwi. Tu jest twardo. Dół twardy, kieszeń twarda, ale mamy ten plastik, jest taki bardziej szlachetny. Jak widać, są takie wzorki. Tu mniejsza faktura. W górnej części też jest taka faktura na plastiku. Nie mamy tutaj regulacji wysokości pasów, ale mamy wszędzie uchwyty przy każdych drzwiach. To jest ważne. Fotele kubełkowe w modelu Cupra Born VZ nie są wykonane z włókna węglowego, chociaż można tak pomyśleć. Oparcia foteli zbudowane są z naturalnego włókna lnianego. Materiał ten pod względem wytrzymałości nie ustępuje włóknom węglowym, a jest bardziej ekologiczny. Pewnym bonusem jest natomiast unikalność, bo ze względu na orientację i długość poszczególnych włókien, każdy egzemplarz fotela Cupra Performance jest trochę inny. Tapicerka w naszej wersji bardzo ładnie się prezentuje. Na środku jest skóra syntetyczna, tu jest materiał dwukolorowy plus takie przeszycia jeszcze jakby, i tu jest skóra syntetyczna. Góra wygląda podobnie, skóra syntetyczna łączona z materiałem. W tunelu środkowym mamy do dyspozycji dwa gniazda USB-C. Co istotne, jest tutaj prawie płaska podłoga. Jeśli chodzi o ilość miejsca na stopy, zaskakująco dużo. Nawet podparcie uda jest zapewnione. Ilość miejsca na kolana 4 palce. To jest naprawdę zaskakujące. Nie spodziewałbym się tego. I teraz miejsce nad głową. Mamy tyle tego miejsca, także w sumie też nie jest źle. W tylnej części, przynajmniej w naszej wersji, mamy jeszcze dwie lampki do podświetlenia dotykowe, takie podwójne jakby. No i jeszcze jest podłokietnik.
trzema miejscami. Z przodu jest większy otwór, tu jest mniejszy na puszkę 250 ml i tutaj mniejszy. Jest naprawdę z tyłu tego miejsca bardzo dużo, jak na tej wielkości samochód i nawet nie tylko tej. Sprawdźmy, jak się mieszczą kubki termiczne na tylnym podłokietniku. Tutaj mieści się bez problemu, ale troszeczkę otwór jest szeroki. Tu jest troszeczkę mniejszy, ale oba właściwie mogą tutaj te kubki się znajdować. Mamy jeszcze tutaj jeden otwór, ale to już musi być niezależnie. Na puszkę 250 ml. No i tam mieści się bez problemu. Bardzo dobrze się tutaj trzyma. Zerknijmy jeszcze z tylnego siedzenia na przedni podłokietnik. Jest on przesuwany, ale nie ma regulacji wysokości, do czego nas Cupra przyzwyczaiła w innych modelach. Mamy za to schowek, a w nim dwa gniazda USB-C. Pomyślano też nad ewentualnym bezkolizyjnym wyprowadzeniem przewodów z gniazda USB-C na zewnątrz. W górnej części schowka jest bardzo funkcjonalne miejsce na telefon i ładowarkę indukcyjną. Żeby umieścić tam telefon, wcale nie musimy podnosić podłokietnika. Może on być nawet przesunięty maksymalnie do przodu. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Bezkluczykowy dostęp w wersji VZ jest w standardzie, ale nie występuje elektryczna klapa bagażnika. Jeśli dostęp ustawimy sobie za pomocą dotknięcia klamki, to czujniki z kolei są umieszczone tylko w drzwiach przednich. Fotele kubełkowe mają elektryczną regulację w bardzo dużym zakresie, włącznie z regulacją lędźwiową oraz regulacją wysokości przedniej części siedziska. Właściwie brakuje tylko wydłużania siedziska, mimo to dla mnie nawet w długiej trasie fotele były bardzo wygodne. Ilość detali podkreślająca sportowy charakter samochodu jest dla mnie w pełni satysfakcjonująca. Zwróćcie uwagę na specyficzne umiejscowienie wyświetlacza na kolumnie kierownicy. Materiały obiciowe foteli w dużej części pochodzą z recyklingu. Tkanina na przykład stworzona jest z przetworzonych odpadów plastikowych wyłowionych z oceanów. W mojej ocenie materiały te są wysokiej jakości i są bardzo miłe w dotyku. Na fotelach, jak widać, też nie brakuje ciekawych detali i miedzianych przeszyć. Przetestujmy w takim razie, jak się tutaj sprawdzają uchwyty na kubki i puszkę. Puszka 250 ml. Całkiem nieźle, bo mamy tutaj roletkę, możemy ją podeprzeć. W związku z tym, pomimo tego, że otwór jest trochę szeroki, to i tak tutaj damy radę bezpiecznie z tym podróżować. No i teraz kubki termiczne. Raz i dwa. Bez problemu obok siebie się mieszczą. Także wygląda to świetnie. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo takie elementy, które zmniejszają w razie potrzeby średnicy otworu. Dwie osoby spokojnie mogą tutaj korzystać. Fajnie wykonana jest ta część tutaj, bo jest ona miękka. Czyli jak będziemy opierać nogę, kolano, to nie powinno być tutaj raczej niedogodności. A czy bok drzwi z przodu różni się od tego z tyłu? Sprawdźmy jakość wykonania. Tutaj też mamy twardy plastik. Tu jest twardo, ale już tu się zaczyna taka fakturka. Jest różnica zdecydowanie w tym miejscu. Tu mamy materiał, taką alkantarę. No i zobaczcie, jak głęboka jest kieszeń. Sięga aż
prawie do końca drzwi. Schowek przed kierowcą jest bez oświetlenia. No i tu mamy też element plastikowy. No i ta nasza deska rozdzielcza w tym miejscu. Materiał jest taki delikatnie miękki, jakby pokryty właśnie jakąś syntetyczną skórą. Mamy przeszycie tutaj. W tej części to już wygląda inaczej. Tu jest takie gumowane jakby tworzywo. No i tu już mamy twardo. Zerknijmy jeszcze na tunel środkowy. Podoba mi się, że to dno, oprócz tego, że jest gumowane, to jeszcze może być wyciągane, co ułatwia dbanie o czystość. I to jest podobnie. Też można to wyciągnąć. Jest tutaj, są elementy, które zmniejszają średnicę. No i roletka. Bardzo lubię to rozwiązanie. Co istotne, w tym miejscu operujemy skrzynią biegów. Łopatki służą do rekuperacji, a z kolei ta dźwignia służy do obsługi wycieraczek. Po lewej stronie kierownicy mamy obsługę asystentów, a po prawej obsługę głosową. Możemy też sobie zmieniać pewne ustawienia na tym ekraniku. Nie mamy możliwości, żeby całkowicie wyłączyć system ESC, ale możemy włączyć go w tryb sportowy, który pozwala na większą ślizgi kół i bardziej sportowe prowadzenie auta. System multimedialny to najnowsza wersja oprogramowania trafiącego do modeli Cupry. Ekran ma teraz 12,9 cala, został gruntownie przeprojektowany i działa zdecydowanie szybciej, ma też większą rozdzielczość. Mamy teraz też większe możliwości personalizacji. Dotykowe gładziki do regulacji głośności i klimatyzacji zyskały teraz podświetlenie. Mamy do dyspozycji 5 trybów jazdy, które możemy sobie w razie potrzeby szybko zmieniać przy kierownicy. 4 z nich są już skonfigurowane i w mojej ocenie bardzo dobrze, a ostatni możemy sobie dowolnie ustawić według naszych preferencji. Nie można też narzekać na standardowe dla każdej wersji oświetlenie ambientowe, a nawet trzeba je pochwalić. Mamy do dyspozycji gotowe kolory dopasowane do trybów jazdy, ale też możemy je konfigurować w zakresie kolorów oraz intensywności i jasności w określonych miejscach. Wersja VZ ma dodatkowo w standardzie ambientowe oświetlenie Smart Light. Są to poziome diody LED umieszczone między szybą a deską rozdzielczą, które reagują świetnie
w różnych sytuacjach, np. informując o niskim stanie akumulatora, podczas ładowania, informują nas o kierunku skrętu, do którego się zbliżamy, alarmują o zbliżającej się przeszkodzie itd. Nasza Cupra wyposażona jest w opcjonalny wyświetlacz head-up o rozszerzonej rzeczywistości. Są to dwa osobne, wydzielone obszary wyświetlania. Ten bliżej mniejszy pokazuje np. prędkość, zużycie energii i znaki drogowe. Ten dalej większy włącza się od czasu do czasu, informując np. że najechaliśmy na linię przerywaną albo nawigując strzałkami do celu. Sprawdźmy teraz, jak wygląda oświetlenie Borna. Na pochwałę zasługują wyświetlane logo po obu stronach oraz podświetlane przednie klamki. Przednie światła pozycyjne są zintegrowane z kierunkowskazami, mają bardzo ciekawą stylistykę. Wszystkie światła są wykonane w technologii LED. Zauważyłem, że tylna listwa świetlna poprowadzona przez całą szerokość, którą wcześniej widzieliście, jest włączona w momencie, jak są włączone światła mijania. Reflektory w Cupra Born VZ oferują dobrą jakość oświetlenia. Myślę, że odpowiednią dla większości codziennych sytuacji drogowych. Są też wyposażone w funkcję doświetlania zakrętów, co oczywiście poprawia widoczność podczas jazdy na krętych drogach. Mamy też w standardzie asystenta świateł drogowych. Szkoda jednak, że nie ma nawet w opcji matrycowych świateł LED. Zaraz opowiem Ci moje wrażenia z jazdy Bornem VZ, ale teraz jeśli film Ci się podoba lub chcesz oglądać moje kolejne materiały, nie zapomnij o tym, żeby dać kciuk w górę. Jak wspominałem, mamy do dyspozycji 326 koni i 545 Nm i to naprawdę czuć. W trybie Cupra samochód faktycznie wciska w fotel. Wersja VZ ma w standardzie zawieszenie adaptacyjne DCC i w mojej ocenie sprawdza się bardzo dobrze. W trybie Cupra przy usztywnionym zawieszeniu Born jedzie jak przyklejony, oczywiście po suchym asfalcie, bo na mokrym trzeba zachować zdrowy rozsądek, tym bardziej, że mamy napęd na tył. Jeździłem nim z autentyczną przyjemnością. Miło też byłem zaskoczony stabilnością na trasach i drogach ekspresowych. W trybie komfortowym jest faktycznie komfortowo, ale nie można tego porównywać z zawieszeniem pneumatycznym. Na zakrętach auto trzyma się pewnie drogi, a w trybach sportowych czułem, że układ kierowniczy jest bardziej bezpośredni. Progresywny układ kierowniczy ułatwia z kolei manewrowanie w mieście, a promień zawracania wynosi znacznie mniej niż u większości konkurencji, bo zaledwie 10 metrów i 20 cm. Udało się to zrealizować inżynierom z Cupry właśnie ze względu na tylny napęd. Wersja VZ ma udoskonalone hamulce w stosunku do słabszych wersji. Do codziennej jazdy układ hamulcowy jest z pewnością wystarczający, ale czy będzie odpowiedni w przypadku bardziej agresywnej jazdy, mając na uwadze, że masa własna wynosi około 1999 kg? Sprawdziłem to w teście, który jest dostępny w filmach Shorts dla wspierających. W teście można zobaczyć pomiary hamowania od 70 km do 0. Podałem też czasy od 50 do 0 i od 30 do 0. Dla zainteresowanych w prawym górnym rogu wyświetli się właśnie odnośnik do filmu. Sprawdźmy jeszcze wyciszenia kabiny. Samochód był wyposażony w letnie opony, ale podczas testu nawierzchnia była mokra, co ma oczywiście wpływ na większy hałas. Przy prędkości 90 km na godzinę przyrząd pokazał około 63 dB, pomimo niesprzyjających warunków, czyli całkiem dobrze. Zanim przejdę do pomiaru przy prędkości 120 km na godzinę, chciałbym jeszcze pochwalić system audio. Nasza wersja wyposażenia to VZ w specjalnej wersji Advantage Edition, w której audio Sennheiser jest w standardzie. Według mnie jest to naprawdę jakość premium. Myślę, że większość osób, które oczekują wysokiej jakości audio, powinny być zadowolone. Sprawdźmy teraz, jak wypada wyciszenie przy prędkości 120 km na godzinę. Niestety w tym wypadku też było trochę mokro i kropił deszcz, ale mimo to sonometr pokazał wartość około 67 dB. W podsumowaniu testu można uznać, że do prędkości 120 km na godzinę wyciszenie jest więcej niż dobre. Na koniec został nam jeszcze bagażnik, który otwieramy wciskając znaczek Cupra. Przyznam, że bardzo mi się podoba to rozwiązanie.
Po bokach bagażnika jest niestety trochę plastiku. Po lewej stronie znajduje się jedna lampka LED do podświetlenia oraz haczyk na zakupy. Mamy też wnękę z dość głębokim schowkiem. Pojemność bagażnika w standardowym ustawieniu wynosi 385 litrów. Nie jest to może ścisła czołówka, ale pod tym względem nie powinien rozczarować. Po prawej stronie jest też haczyk na zakupy oraz gniazdo 12V. Mamy też symetryczną wnękę, jak po lewej stronie. Pod podnoszoną podłogą znajduje się dodatkowa powierzchnia, gdzie w naszym wypadku są przewody i akcesoria. Prawdopodobnie powierzchnia ta też jest wliczona w pojemność bagażnika podaną przez producenta. To jeszcze nie wszystko, bo jest jeszcze niższy poziom, gdzie też możemy coś umieścić. Zobaczcie. Bagażnik w tym położeniu ma około 78 cm długości, no i jest tutaj też pewien próg załadunkowy. Po rozłożeniu oparcia tylnej kanapy uzyskujemy prawie równą powierzchnię i długość do oparcia kierowcy wynosi około 152 cm. A teraz przejdźmy do cennika. Do 30 kwietnia 2026 lub do wyczerpania środków można starać się o dofinansowanie, które może maksymalnie wynosić nawet 40 000 złotych. W praktyce raczej myślę, że w większości przypadków będzie to 30 000 złotych, bo od 5 do 10 000 można dostać za zezłomowanie samochodu. W skrócie wygląda to tak, jak się Wam to teraz wyświetla. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie gov.pl. W standardowym cenniku, który nie uwzględnia jeszcze ewentualnej kwoty dofinansowania, ceny Cupry Born zaczynają się od niecałych 184 000 złotych. Natomiast najdroższa wersja bez dodatkowych opcji kosztuje 226 500 zł. Napisz w komentarzu, jak oceniasz Cuprę Born oraz jej cennik. Jeśli jesteś posiadaczem tego samochodu, daj znać, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał i zostawisz swój kciuk w górę. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!